Cześć, mam na imię Rafał i tym razem chciałbym Was zaprowadzić do jednego z najładniejszych miejsc w Europie. No jeśli nie w Europie, to na pewno w Słowenii, bo jestem w Słowenii nad jeziorem Bled. A konkretnie w jeziorze Bled stoję po kolana w wodzie, ale tylko po to, aby Wam pokazać chyba najładniejszy widok z nad tego jeziora. Także zapraszam Was do Słowenii na wycieczkę wokół jeziora Bled. Jezioro Bled znajduje się w północnej części Słowenii, dosłownie 15 km od tunelu Karawanken, który łączy Austrię ze Słowenią. No, Słoweńcy bardzo mocno chwalą się tym miejscem i pokazują to jezioro praktycznie na każdej widokówce związanej ze Słowenią. Na środku tego jeziora jest przepiękna wyspa, na której znajduje się urokliwy kościółek. No i widok na to jezioro i ocena tego, czy Słoweńcy mają rację, uznając to miejsce jako najładniejsze w Europie, to możemy właśnie zobaczyć i ocenić samodzielnie, wspinając się po tych schodach jakieś 30 minut pieszo na pobliską górę. Tam zobaczymy jezioro Bled w całej okazałości. No, zaopatrzony w klapki basenowe dotarłem tutaj na miejsce i powiem szczerze, to jest dosyć stroma i niebezpieczna trasa, więc jeśli ktoś tutaj chce się wybrać razem z dziećmi, to nie polecam, bo może skończyć się to dosyć niebezpiecznie. Ale gdy już dotrzecie na te 660 metrów, no to waszym oczom, moim zdaniem, ukaże się widok na najurokliwsze jezioro w całej Europie. Na tą urokliwą wysepkę można dostać się płynąc takimi oto łódeczkami. Koszt transportu w obie strony dla dorosłej osoby to 15 euro, ale dzieci płacą połowę tej ceny. Wizyta na tej wysepce była jednym z priorytetów naszej wycieczki. No i gdy już dopłynęliśmy na miejsce, to okazało się, że tam tak naprawdę nie jest tak fajnie, jak pierwotnie sobie myśleliśmy. No bo jest fajny kościółek, ale aby tam wejść, należy wykupić bilet za kilka euro, a całą wysepkę można obejść dosłownie w 3-4 minuty. No, na ten moment mam wrażenie, że całość lepiej jednak prezentuje się z góry. Wiem jednak jedno, gdybyśmy tam nie popłynęli, to pewnie do dzisiaj bym żałował tej decyzji, a tak to przynajmniej przekonałem się o tym, że marzenia warto spełniać, jednak te marzenia finalnie nie zawsze muszą być tak fascynujące, jak nam się one pierwotnie wydawały. A przy okazji, czy wiecie o tym, że... Ja te wszystkie filmy kręcę w trakcie urlopu, więc moja rodzina teraz aktualnie wypoczywa, a ja na rowerze próbuję się tutaj coś dowiedzieć sensownego po to, aby Wam przekazać. Więc jeśli w jakikolwiek sposób chcecie wesprzeć moją pracę, to proszę w tym momencie przyciśnijcie guzik subskrybuj. To będzie dla mnie taki sygnał, że warto kontynuować to, co robię, no ale ponoć też to zwiększa zasięgi. Także dziękuję za wszystkie subskrypcje, no i zachęcam właśnie do naciśnięcia tego czerwonego guzika. Tutaj jest naprawdę pięknie i urokliwie, więc jeśli już zdecydujecie się na wizytę nad jeziorem Bled, to pewnie będziecie się zastanawiać, gdzie tutaj nocować. Moim zdaniem macie dwa rejony do wyboru. W północnej części jeziora znajdują się najlepsze pensjonaty i hotele. No ale naturalnie to też powoduje, że to właśnie tam jest największy hałas i gwar. No i też stamtąd możecie wejść na pobliskie mury zamku, aby zobaczyć z wysoka piękną panoramę jeziora. My zdecydowaliśmy się jednak na przeciwległą część jeziora i wybraliśmy kemping Bled. Kemping znajduje się w południowej części jeziora. No i moim zdaniem jest to najładniejsza jego część. Uważam tak z kilku powodów. Po pierwsze, objeżdżając jezioro zauważyłem, że to właśnie od południowej części rozpościera się najładniejszy widok na całe jezioro. No i tutaj na południu jest najlepsza, no i darmowa plaża, która znajduje się dosłownie kilka metrów od recepcji. Pamiętajcie jednak, że leżaki, które są tam na tej plaży, są płatne. One kosztują 10 euro za 2 leżaki.